Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam nie jedną, a dwie bluzeczki. Nie mogłam się oprzeć i od razu musiałam sobie zrobić dwie wersje tej bluzeczki. Od razu mówię, że nie jestem autorką tego tutaj wzoru, pomysł zasięgnęłam z internetu, natomiast ja go troszeczkę zmieniłam, ulepszyłam i zrobiłam własną wersję bluzeczki. Właśnie, dlaczego dwie, a nie jedna? Ponieważ pierwsza bluzeczka jest to taki krótki top. Zrobiłam dosłownie z resztki włóczki, która została mi po ostatnim kardiganie. Dokładnie to była włóczka z Wool Amore. To była włóczka niteczkowa, w połowie z bawełny, z bambusem. Więc taki jest to pomysł na wykorzystanie resztki włóczki. Do tego topu potrzebowałam około 150 gramów włóczki. Tyle mi zostało, więc wykorzystałam go i zrobiłam sobie króciutki top. Natomiast druga bluzeczka jest już taką bluzeczką ze ściągaczem, trochę dłuższą i z dłuższym rękawem. Natomiast jest to oczywiście taki sam sposób robienia tej bluzeczki. Cały czas robię taki sam wzór, takim samym sposobem. Jedynie w drugiej części również pokazuję Wam, jak dokończyć sobie tutaj ten rękaw, żeby był dłuższy i jak zrobić sobie taki ściągacz do takiego sweterka. Myślę, że wzór jest bardzo piękny, bardzo mi się spodobał. Pod wszelkiego rodzaju topy, pod koszulki bardzo ładnie to wygląda, więc mam nadzieję, że jeszcze nie macie takiego wzoru, nie macie takiej bluzeczki i że razem ze mną spróbujecie sobie ją zrobić. Jeśli właśnie chodzi o włóczkę, możecie używać dowolnych włóczek. Pamiętajcie, żeby po prostu sobie zrobić wcześniej próbkę, sprawdzić, jak się układa włóczka, jakie dobrać szydełko i zadecydować, czy robicie tą włóczką. Dla przykładu ten sweterek, tą bluzeczkę zrobiłam sobie z włóczki, która się nazywa Rosarios 4 Caravella. Jest to, słuchajcie, wiskoza bambusowa, 100% wiskozy bambusowej i motek ma 100 gramów i mieści się w nim 350 metrów. Jest to bardzo milutka włóczka, naprawdę bardzo milutka, jest to czysty bambus, więc ona jest milutka, ale uwaga, ona się lubi rozciągać. Ja to też wykorzystałam jako atut, ponieważ jak zauważycie, robię tą bluzeczkę troszeczkę mniejszą, natomiast teraz pokazuję ją już po wypraniu i ona się wydłużyła, wzór się ułożył, ewidentnie widać już wzorek właśnie ażurkowy, natomiast na samym początku, jak zobaczycie, tego nie ma. Po prostu po wypraniu bluzeczka na pewno się wydłuży. Nie tyle, co może rozszerzy, co bardziej właśnie wydłuży i zwiększy swoją objętość. Dlatego ja to też używam jako atut, bo wtedy mi wchodzi mniej motków. Miałam 4 takie motki, czyli 400 gram. Nie zużyłam całych, no ale te 4 motki były mi potrzebne. Nie jest oczywiście konieczne używanie tych samych włóczek, tak jak Wam powiedziałam, dobierzcie swoje włóczki i swoje szydełko. Oba projekty robię na szydełku 3 mm. Jeśli chodzi o krój bluzeczki, ja oczywiście Wam wszystko wytłumaczę, jak robić tą bluzeczkę. Bluzeczkę się tak naprawdę robi z koła. Tutaj to, co widzicie, to jest koło. I w dalszych rzędach będziemy rozszerzać sobie wzór po to, żeby stworzyć docelową Waszą szerokość bluzeczki. Ja Wam oczywiście wszystko powiem. Natomiast Wy zdecydujcie, która wersja Wam się bardziej podoba, być może dwie, więc będziecie musieli zrobić dwie wersje. Myślę, że naprawdę warto skusić się na taką bluzeczkę. Ona się naprawdę bardzo szybko robi i bardzo ładnie wygląda. Ja jestem po prostu zachwycona, jeśli chodzi o efekt końcowy, więc mam nadzieję, że również Was zachęcę. Niestety piesek próbuje mnie tu zagłuszyć. Przepraszam bardzo za te odgłosy, ale jest dosyć ciepło i on po prostu w taki sposób reaguje na temperaturę, że częściej chrapie. Myślę, że powiedziałam już wszystko. Oczywiście w dalszej części powiem Wam wszystko, wszystkie dane dotyczące włóczki, szydełek i gramów zostawię Wam w opisie na dole. Bardzo proszę Was o subskrypcję, o komentarze i łapki w górę, żeby powiększyć zasięg, żebym mogła dalej tworzyć swoje projekty, pokazywać Wam moje pomysły. Muszę niestety mieć ciągle wzrosty, a nie spadki, bo inaczej niestety to wszystko nie ma sensu. Mam nadzieję, że Wam się po prostu spodoba mój kolejny projekt, także serdecznie zapraszam. Zanim pokażę Wam jeszcze, jak wykonać wzorek, krótka informacja na temat rozmiarów. Ja zawsze z reguły robię rozmiary w około
rozmiaru M, między S. Moja szerokość bluzeczki to jest około 50 cm, natomiast długość około 55 cm. Tak jak Wam powiedziałam, niektóre włóczki lubią się rozciągać, więc można to potraktować jako atut, użyć mniej i wtedy po wypraniu będzie dłuższe. Jeśli chodzi w przybliżeniu o to, jak właśnie wygląda wzorek, to na rękawkach mam taką ładną, falowaną tutaj koronkę, można powiedzieć. Na dekolcie mam wykończenie delikatne. Dekolt jest może duży i szeroki, ale przez to, że jest robiony z koła, on tak naprawdę tutaj trzyma się na ramionach. Część wycięta jest tutaj, więc on tak naprawdę nie spada, pomimo że robimy tak naprawdę na bardzo szeroki ten dekolt, to ten dekolt wykańczam na samym końcu i sami zobaczycie, że on się zawęża, więc nie będzie taki szeroki. Dodatkowo zawsze można zrobić kilka wzorów oczek ścisłych, okrążeń, żeby jeszcze zawęzić dekolt. To wszystko oczywiście powiem Wam na samym końcu. Natomiast pokazuję Wam ten sweterek na początku, ponieważ na końcu on był niewyprany i nie wyglądał tak jak obecnie, więc teraz pokazuję, jak to po prostu wygląda po wypraniu i że wszystko się układa. Tak samo było ze ściągaczem, który na początku się troszeczkę zawijał, ale na samym końcu po wypraniu tak to wszystko wygląda. Oczywiście tym wzorem można stworzyć jeszcze inną zupełnie wersję. Wy możecie dowolnie sobie ją zmieniać, ponieważ ten ściągacz również tak samo można sobie zrobić na przykład na rękawach. Ale mi się bardzo spodobało to falowanie na rękawie, więc postanowiłam, że nie będę tego zmieniać, że zostawię tak jak jest. Natomiast krótka bluzeczka jest oczywiście prostsza do zrobienia, ponieważ my tak naprawdę po zrobieniu tutaj tego koła robimy już tylko tułów i nigdzie nie wykończam tutaj nic, okrążenie zostaje takie jakie było, ponieważ to po prostu ładnie wygląda. Jedyną rzeczą, którą później jeszcze obrębiam, jest tutaj ta część oczkami ścisłymi dookoła, no i oczywiście dekolt, więc na początku można sobie spróbować zrobić taką prostą bluzeczkę, prosty top, naprawdę krótki też top na podkoszulek, czy na takie topy z krótkimi rękawami, tak? Czy to są bez rękawów? Na ramionczkach, o, w ten sposób i właśnie mieć taką narzutkę na bluzeczkę, czy też właśnie na plaży. Ja w ogóle uważam, że jest to na tyle fajny wzorek, że można sobie zrobić naprawdę długi tutaj ten tułów i potraktować nawet to jako sukienkę plażową, więc jak najbardziej zachęcam do spróbowania własnej wersji podkoszulki. No to przechodzimy już do wzoru. Dobrze, słuchajcie, zanim pokażę Wam wzór, oczywiście muszę troszeczkę powiedzieć coś na temat tej bluzeczki i konstrukcji, jak ją będziemy robić, żeby Wam przybliżyć mniej więcej sposób, jaki musicie zaplanować sobie liczbę oczek do stworzenia bluzeczki pod Wasz rozmiar. Bluzeczkę robimy oczywiście od góry, natomiast to wykończenie, które tutaj widzicie, ja robię na samym końcu, więc na początku będzie to tylko łańcuszek stworzony z półsłupków. Tutaj u mnie tego nie widać, ale za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Natomiast liczba oczek potrzebna do nabrania tutaj do oczka łańcuszka musi być parzystą wielokrotnością liczby 5. 5, dlatego że taka sekwencja tutaj, którą widzicie, składa się właśnie z 5 oczek. Dlatego musi być parzysta też liczba tej wielokrotności liczby 5, ponieważ oczywiście później bluzeczkę musimy równo podzielić. Musimy wydzielić te segmenty na rękaw, na jeden, na drugi i na część środkową, więc żeby równo podzielić, musimy mieć parzystą liczbę takich segmentów. Dodatkowo ja już na samym początku ustalam, ile będę miała takich segmentów. I tą wielkość dopiero ustalam po zrobieniu próbki, którą oczywiście Wam pokażę, jak zrobić, do momentu, gdzie ten wzór jest tutaj najszerszy. Dopiero mierzę sobie, ile on zajmuje mi centymetrów i mniej więcej sprawdzam, ile potrzebuję takich segmentów już na samej górze. Natomiast te segmenty na samej górze, one są troszeczkę mniejsze, są cieńsze, więc dopiero później są rozszerzane. Natomiast tak jak widzicie na samym początku są znacznie węższe. Natomiast liczba tych segmentów się nie zmienia. Zawsze jest tutaj tyle samo. Tyle samo jest na początku, co na samym końcu, z tym, że oczywiście później rozdzielamy tę liczbę na rękawy. Dlatego też musimy wiedzieć, ile takich segmentów przeznaczymy sobie na rękaw, ile na panel cały środkowy i na drugi rękaw. Ja Wam później powiem, jak to zrobić. Na początku oczywiście pokażę wzór. Na początku najlepiej sobie zrobić próbkę. Ja Wam przerobię tą próbkę razem z Wami, żeby Wam pokazać, jak dobrać odpowiednią liczbę oczek do Waszej bluzeczki. Dobrze, więc zaczynamy.
Tak jak powiedziałam Wam na początku, musimy dobrać sobie parzystą wielokrotność liczby 5, ponieważ tworzy ona nam tutaj taki segment. Robimy tą bluzeczkę w okrążeniu, więc dobieramy już od razu parzystą liczbę oczek. Ja zrobiłam sobie próbkę i dopiero później zadecydowałam, ile będę miała takich segmentów. Segment składa się tutaj z tej części i z tej części. I dopiero po zmierzeniu centymetrem, ile on mi zajmuje na samym dole, wyznaczyłam sobie docelową szerokość na bluzeczkę i docelową szerokość na rękaw. To oczywiście za chwilkę. Natomiast tutaj chcę z Wami zrobić tylko próbkę, żeby Wam pokazać, jak to zrobić i żebyście również razem ze mną przećwiczyli wzór i dowiedzieli się, jak będziemy robić bluzeczkę i jak będziemy ją planować. Tak jak powiedziałam na początku, musi to być parzysta wielokrotność liczby 5. Więc ja postanowiłam, że zrobię 10 takich segmentów, 10 razy oczywiście 5, co daje mi w sumie 50 oczek łańcuszka. Nabiorę 50 oczek łańcuszka i patrząc na przekrój z góry, po prostu rozdzielę sobie, ile przeznaczę segmentów na rękaw, a ile przeznaczę na przód i tył. Na rękaw wezmę powiedzmy 2 segmenty, a na przód i tył wezmę po 3 segmenty. To jest dosłownie ta liczba 10. Jest to tylko próbka, więc pamiętajcie, że tak naprawdę tych segmentów oczywiście będzie potrzebne więcej. Dla przykładu, ja na rękaw mam 8, tu jest raz, 2, 3, 4 i to samo jest z drugiej strony, 5, 6, 7, 8. Natomiast na bluzeczkę przeznaczyłam w sumie 12 jest z przodu i 12 z tyłu, więc 24 plus 8 tutaj, więc w sumie na całą bluzeczkę zrobiłam sobie aż 40 takich segmentów. U mnie to było 40 segmentów, czyli już się do Was przybliżam, czyli z kolei wyglądało to tak, że miałam tutaj 8, tutaj 12 i 12. Natomiast to, jak ja to rozplanowałam, zależało tylko od tego, ile zajmuje mi ostatni segment, ten właśnie najszerszy. I mój właśnie zajmował 4 cm, więc dla przykładu, jeżeli 4 cm zajmuje mi jeden segment, to mniej więcej sprawdzałam, ile potrzebuję centymetrów tutaj w obwodzie, w tej szerokości. Czyli tak, na płasko moja bluzeczka ma szerokość około 48 do 50 cm mniej więcej, ponieważ ja tutaj zbytnio nie rozszerzałam, ale bluzeczka wiadomo może się jeszcze naciągać, więc nawet do 50 cm dochodzi. I znając liczbę, ile zajmuje jeden segment, mogę sobie odpowiednio przemnożyć te segmenty, żeby sprawdzić, ile potrzebuję ich zrobić, aby mieć odpowiednią szerokość. Więc u mnie wychodziło, że 12 segmentów dawało mi około 48 cm. Tak, to już jest proste przemnożenie, po prostu i mnożyć kilka razy te segmenty i sprawdzać, która liczba Wam odpowiada w zależności ile segmentów. Nie chcę się tutaj bawić w matematykę, ale myślę, że jest to proste i dacie radę sobie to obliczyć. Oczywiście taki wzór można zrobić dalej. Tak naprawdę tych rozszerzeń może być jeszcze więcej. Ja skończyłam tylko na tym, gdzie mam tutaj 3 takie słupki z jednej strony i 3, ale również mogą być po 4. Ja to Wam później wszystko powiem, dlatego pokazuję tylko, jak ja liczyłam, jak ja robię. Natomiast rozszerzenia można robić dalej, nawet jeśli chcecie mieć właśnie jeszcze szerszą bluzeczkę. Skupimy się teraz na tym, co ja Wam powiedziałam, zrobimy sobie próbkę i jeszcze w trakcie robienia próbki oczywiście wszystko Wam dokładnie wytłumaczę. Na początek robimy próbkę, tak jak Wam powiedziałam, nabiorę sobie 50 oczek łańcuszka. Oczywiście próbka może być też mniejsza bądź większa, ale lepiej zrobić większą, żeby była bardziej miarodajna. Robię oczko łańcuszka i nabieram 50 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. Mam nabrane 50 oczek łańcuszka. Jest to próbka, więc taką próbkę można oczywiście od razu zamknąć w okrążeniu. Natomiast przy robieniu już sweterka tych oczek łańcuszka możecie mieć naprawdę bardzo dużo, więc ja zalecam przerobić sobie pierwszy rząd, zanim zamkniemy okrążenie. Będzie prościej i wygodniej i mamy wtedy pewność, że łańcuszek nie będzie skręcony. Tu mam 50 oczko, nabieram jeszcze jedno jako oczko brzegowe, oczywiście to oczko pomijam. Natomiast odwracam sobie łańcuszek, patrzę, gdzie jest moje drugie oczko i tu jest moja druga pętelka, tutaj z tyłu.
Będę pracowała na tej pętelce po to, aby mieć tutaj ładny łańcuszek, ponieważ przepraszam, ten łańcuszek będzie jeszcze potrzebny do wykończenia góry. Więc tak, tu jest raz, dwa, więc tu jest raz, dwa, wbijam się w drugą pętelkę i przerabiam zwykłe półsłupki. Raz. To pierwsze oczko oczywiście sobie trzeba zaznaczyć. I dalej do samego końca przerabiamy sobie półsłupki, czyli po prostu mając tutaj tą pętelkę, wbijam się w kolejną, przekładam włóczkę pod, mam dwie pętelki, pobieram i przekładam przez dwie. Najzwyklejsze półsłupki, bez narzutu. Naprawdę bardzo proste. Robię tak, ponieważ wzór teoretycznie nie wymagałby półsłupków, zrobienia tych półsłupków, ale później się łatwiej i wygodniej pracuje, gdy sobie pierwszy rząd przerobimy zupełnie innym wzorem. Więc tylko na początku używamy tutaj tych półsłupków i przerobimy sobie tak do końca rzędu, wbijając się w tylną pętelkę łańcuszka. Dzięki temu z tej strony zostaje nam taki ładny łańcuszek. Dobrze, ja sobie, słuchajcie, przerobię półsłupki do samego końca i zaraz do Was wracam. Ok, łańcuszek przerobiony, mamy pierwszy rząd zrobiony z półsłupków, teraz dopiero zamykamy ten rząd, teraz będzie łatwiej go nam wyprostować, patrzymy, żeby nigdzie nie był zawinięty, oczywiście przodem do wzoru, który wykonywaliśmy, cały czas będziemy teraz pracować tutaj w okrążeniu, czyli łączymy sobie ze sobą te dwie końcówki. Ja tutaj miałam marker, już go wypięłam, natomiast wbijam się w pierwsze to oczko, które miałam marker i robię oczko ścisłe. Wyciągnę sobie tą pętelkę, ponieważ od razu połączę sobie również ten dół i robię dosłownie tak samo, czyli wyszykuję tutaj pierwszego oczka od dołu, które miałam i również przeciągam sobie tutaj tą pętelkę pod tym oczkiem i tutaj również robię oczko ścisłe. Dzięki temu mam połączoną górę i dół. Jest to takie bardziej stabilniejsze połączenie, natomiast oczywiście to nie jest nasze wykończenie góry. Górę jeszcze będziemy osobno obrębiać, więc będzie na pewno lepiej wyglądała. Ok, jesteśmy teraz w tym miejscu i zaczynamy robić już nasz wzór, czyli nasze segmenty. Dokładnie te tutaj, które widzicie. Zaczynamy od zrobienia pierwszego zmienionego słupka. Ja w ogóle w całym tym wzorze nie używam ani półsłupków nawijanych, ani takich typowych słupków, tylko takich zmienionych słupków. Ja już kiedyś je pokazywałam. One są ładniejsze, takie pełniejsze i dzięki temu wzór wygląda naprawdę o wiele lepiej niż na słupkach. Więc pamiętajcie, że to jest zupełnie inny wzór niż ze słupków. Robi się go w taki sposób, że robimy sobie narzut, wbijam się w to samo miejsce łączeniowe, czyli dosłownie tu, gdzie widzicie pętelkę, gdzie była łączeniowa, wbijam się pod oczko, przeciągam włóczkę pod oczkiem, uwaga, mam 3 pętelki, pobieram włóczkę i teraz właśnie przeciągam tylko przez jedną pętelkę. Przy zrobieniu słupku przeciągnęlibyśmy przez 2, natomiast teraz przeciągam przez jedną, pobieram i teraz przeciągam przez 3. Tak będą wyglądały nasze zmienione słupki. Niestety nie znam nazwy tego wzoru, dlatego używam zmienione słupki, natomiast pewnie w trakcie robienia będę się myliła i nazywała je słupkami po prostu. Natomiast pamiętajcie, że wykonujemy właśnie w taki sposób. W kolejnym oczku robimy to samo, czyli robimy narzut, wbijamy się w oczko, przekładam włóczkę, pobieram, przekładam przez jedną, pobieram, przekładam przez 3. Następnie robię oczko łańcuszka. Pomijam kolejne oczko, czyli to pomijamy i w następnym wykonujemy nasz wzór, czyli robię narzut i znowu wykonuję nasze zmienione słupki, czyli w taki sposób przez jedno, pobieram przez 2. Teraz znowu robię oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu robię dokładnie ten sam zmieniony słupek, czyli wbijam się w to samo oczko i przerabiam ten sam wzór. I tak naprawdę zrobiliśmy, słuchajcie, pierwszą sekwencję, tak? Czyli wykorzystaliśmy tutaj nasze oczka, żeby zrobić właśnie tą tutaj część. Następnie robię znowu oczko łańcuszka, znowu pomijam kolejną pętelkę, wbijam się w drugą i tutaj przerabiam znowu w 2 kolejnych oczkach 2 zmienione półsłupki, czyli trzeba wbić oczywiście pod całe oczko. Tutaj jest raz i 2, czyli robię dokładnie to samo, co tutaj na początku. Znowu robię narzut, czyli tutaj nie ma oczka łańcuszka
i w kolejnym oczku robię 2 półsłupki. Ten pierwszy rząd wygląda troszeczkę inaczej niż kolejne, więc po prostu musimy sobie go na razie przygotować. Znowu oczko łańcuszka, pomijam jedno, w następnym się wbijam i robię to, co tutaj, czyli jeden zmieniony słupek, oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu zmieniony słupek, czyli raz i 2. Znowu oczko łańcuszka, pomijam jedno, w następnym robię zwykły słupek zmieniony i w kolejnym znowu zmieniony słupek. Czyli zobaczcie, cały czas powtarzamy tą samą sekwencję. Raz w 2 kolejnych oczkach robimy 2 zmienione słupki, oczko przerwy, nasz wzór, oczko przerwy, 2 zmienione słupki, oczko przerwy, nasz wzór. Różnica jest tylko taka, że w miejscu, gdzie robimy 2 słupki, tutaj nie ma oczka przerwy. Zawsze jest pomiędzy wzorem tutaj oczko przerwy, natomiast w tym wzorze w jednym słupku robimy 2 słupki, ale pomiędzy tymi słupkami jest oczko przerwy. Ok, czyli wykonujemy dalej. Oczko przerwy, pomijamy jedno oczko, w następnym bijamy się i robimy 2 słupki, ale z oczkiem przerwy, czyli 1, oczko przerwy, narzut i jeszcze raz w tym samym miejscu wykonujemy nasz słupek. I znowu oczko przerwy, oczko łańcuszka, oczko przerwy i wykonuję 2 słupki w 2 kolejnych oczkach. I znowu oczko przerwy, oczko łańcuszka, pomijam jedno oczko, w następnym wykonuję sobie wzór. Jeśli dobrze nabrałam liczbę oczek, powinnam mieć pełną sekwencję. Za chwilkę się dowiemy, jak u mnie tutaj to wyszło. I cały czas, zobaczcie, przerabiam tak samo. Czyli raz, 2 słupki są tutaj, a raz nasz wzór. Tylko pamiętajcie, że pomiędzy tymi wzorami jest oczko łańcuszka. Tutaj oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu zmieniony słupek, oczko łańcuszka, jedno pomijam, w następnym i w kolejnym robię zmieniony słupek. Czyli tu i po tym słupku jest oczko przerwy, oczko łańcuszka, oczko przerwy, pomijam jedno oczko i tworzę ten wzór. Raz i 2, oczko łańcuszka, pomijam jedno oczko, w następnym robię zmieniony słupek i w kolejnym również słupek, oczko łańcuszka, pomijam oczko i mój tutaj wzór, oczko łańcuszka, oczko jedno pomijam i tutaj robię 2 słupki. Dojdę już do końca, czyli znowu oczko łańcuszka, pomijam oczko i tutaj bijam się 2 razy w jednym oczku z oczkiem przerwy, tutaj łańcuszka i znowu oczko łańcuszka, raz i tutaj 2, oczko łańcuszka, pomijam jedno oczko, następne. No i zaraz się okaże, czy dobrze sobie policzyłam, czy się nic nie pomyliłam. Ok, zobaczcie, skończyłam. Zaczęliśmy sobie od 2 zmienionych słupków, więc żeby była równa sekwencja, kończymy na tych słupkach, które są w jednym oczku, tak? Czyli tak powinna być kontynuacja wzoru. Tutaj nie ma jak gdyby brzegów, robimy w okrążeniach, więc ten wzór musi się nam zgadzać. I żeby się nam wzór zgadzał, zostaje nam tutaj ostatnie oczko przerwy, czyli zgadza się. Natomiast to małe oczko, które tutaj widzicie, to jest tylko oczko łączeniowe. Ono na razie jest tutaj widoczne, no bo po prostu musimy mieć oczka łączeniowe. Natomiast jeśli Wam prawidłowo wyszło, to powinno Wam wyjść tak jak mi, czyli to jest ostatni nasz wzór.
I tutaj również oczywiście robimy oczko łańcuszka, natomiast za każdym razem będziemy sobie łączyć okrążenie. Ten słupek jest troszeczkę niżej, ale nie ma to wpływu na wzór. Uwierzcie mi, ja wolę robić tak, niż robić oczko do góry na przykład, ponieważ wtedy wzór lepiej wygląda. I od razu, zobaczcie, przepraszam. Oczywiście to był piesek, nie żaden mąż ani dziecko, to jest chrapanie pieska. Słuchajcie, czyli tak, łączymy sobie z tym tutaj oczkiem, które wychodzi od naszego właśnie słupka, tak? Czyli łączymy okrążenie oczkiem ścisłym. Mamy przerobione pełne okrążenie, tak to powinno wyglądać, jeśli jest prawidłowo, czyli za każdym razem pomijaliśmy tutaj jedno oczko, wykonując wzór, a jednocześnie dodając to oczko na górze, żeby nam się oczka zgadzały. Dobra, przechodzimy już do tego naszego głównego wzoru, gdzie tak naprawdę będziemy robić teraz tutaj słupki reliefowe przednie, oczywiście te słupki zmienione. One będą występowały właśnie tutaj w tym wzorze, więc od razu tutaj, gdzie mamy te dwa słupki, zrobimy sobie od razu słupek reliefowy. Tak jak powiedziałam Wam, nie robię oczek do góry, ta wysokość mi odpowiada, tak pracuję. Jeżeli Wy wolicie w jakiś inny sposób, macie swój, to możecie sobie to łączenie w inny sposób zrobić. Ja robię tak, czyli tak, zobaczcie, robię narzut i teraz szydełkiem pobieram nawet ostatnią tą pętelkę, która była tutaj łączeniowa, plus ten słupek. Wbijam się w taki sposób, żeby z tyłu było widać tylko szydełko, o, a z przodu był luźno nałożony nasz słupek. I dopiero teraz przez te wszystkie części przekładam pętelkę i znowu wykonuję ten zmieniony słupek, czyli tylko przez jedną pobieram i przez 3. I znowu znaczę sobie to pierwsze oczko tutaj. Dzięki temu, że pobrałam też tą pętelkę wcześniej tutaj, tak naprawdę właśnie tego łączenia tak nie widać. I jeszcze raz robię to samo w tym drugim, czyli nakładam szydełko zupełnie pod tutaj, żeby mieć nad słupkiem. Przeciągam jedną pętelkę, pobieram, przeciągam przez jedną i pobieram, przeciągam przez 3. W drugim rzędzie dokładnie wykonujemy tutaj to samo w tej części. Dopiero w kolejnym będziemy zwiększać, więc ten rząd polega na tym, że tu, gdzie mieliśmy nasze słupki obok siebie, wykonujemy 2 słupki reliefowe, a tu, gdzie mieliśmy ten wzór, wykonujemy dokładnie taki sam wzór. Czyli znowu oczko łańcuszka. Teraz już nie musimy patrzeć na te pomijane wzory, ponieważ pracujemy już tylko na tych słupkach. Czyli robię narzut, wbijam się dosłownie w sam środek tego wzoru i wykonuję dokładnie to samo. Czyli raz i przekładam przez 3, oczko łańcuszka i znowu narzut, wbijam się jeszcze raz w to samo miejsce i raz i przez 3. Tak? I znowu oczko łańcuszka. Teraz przechodzę do zrobienia od razu słupków reliefowych, czyli narzut. Tu się luźno wbijam w cały słupek, przekładam włóczkę w taki sposób, pobieram, przekładam przez jedną. Tu też trzeba uważać, żeby nam się ta druga pętelka nie nabrała. Pobieram i przekładam przez 3. I znowu narzut. Znowu robię ten sam słupek reliefowy przedni. Raz i 2. I znowu oczko łańcuszka, narzut i tutaj nasza sekwencja. Czyli słupek, oczko łańcuszka, słupek. I znowu oczko łańcuszka, słupek reliefowy przedni. Znaczy wiecie o co chodzi, nie ten słupek, tylko ten zmieniony słupek. I znowu narzut przez jedną i przez 3. Oczko łańcuszka. I teraz wbijam się w środek i mój wzór. I reliefy. Raz, 2. Oj, tutaj też się źle pobrało. Nie szkodzi. Jeszcze raz. Raz i 2. Oczko łańcuszka. Tu nie zapominajcie właśnie o tym oczku łańcuszka pomiędzy tymi naszymi wzorami. Tutaj i pomiędzy każdym wykonanym właśnie tutaj przed słupkami reliefowymi i po. Czyli raz i 2. I tutaj oczko łańcuszka. I teraz wzór w środku. Zobaczcie, będzie to naprawdę bardzo prosto.
proste teraz do wykonania. Już tutaj się nie ma gdzie pomylić. Tylko ten pierwszy rząd był troszeczkę właśnie przygotowujący, można tak powiedzieć. Raz. Oczko łańcuszka. Oczko łańcuszka. Dobrze, dojdę sobie już tutaj do tego momentu i pokażę Wam, co dalej. Dobrze, zrobiłam sobie ten drugi rząd do końca, zrobiłam sobie mój ściek i teraz znowu, tutaj oczywiście jest oczko też łańcuszka i znowu łączę to okrążenie dosłownie z tym tutaj pierwszym oczkiem, które sobie zaznaczyłam, czyli robię oczko ścisłe i mamy połączony kolejny rząd. Zrobiliśmy sobie 2 rzędy, w którym tak naprawdę już widać nasze segmenty, tylko tak jak powiedziałam Wam na początku, segmenty nie ulegają zmianie. Liczba segmentów jest zawsze taka sama. Zmienia się tutaj szerokość tutaj tej części wzoru poprzez dodanie większej ilości właśnie słupków. I zobaczcie, u mnie ja już w tej jednej bluzeczce, tej białej, mam przerobione wszystko. Szukam nawet początku, żeby Wam pokazać, ale nie mogę go namierzyć. Aż tak, o jest, tutaj zobaczcie, jest początek. Zobaczcie, u mnie 2 rzędy pierwsze, właśnie to było to, co Wam pokazałam. Natomiast już w trzecim rzędzie jest o jedną taką parę słupków więcej. Dosłownie, zobaczcie, tu są 2, a tu był 1. I na tym polega teraz rozszerzenie tego trzeciego rzędu. Jeśli nie lubicie takich szerokich rzędów, możecie tym rzędem takim zrobić do 4. rzędu, ponieważ tak jak zauważyliście, już po 4. rzędzie zmieniamy kolejność. Tu, gdzie robiliśmy reliefy, robimy sobie te słupki, a tu, gdzie były te takie słupki właśnie kwiatowe, zmieniamy na reliefy. I ja zrobiłam sobie to taką techniką, że 2 pierwsze rzędy zrobiłam w ten sposób, natomiast później już robiłam rząd rozszerzający, czyli właśnie rozszerzający w każdym takim tutaj segmencie. I tak naprawdę ten rząd rozszerzający był dla mnie górą, cały czas górą. Zarówno w tej pierwszej, tutaj w pierwszych 4 rzędach 2 były po jednym, a 2 następne były zwiększające, ale już gdy zmieniałam odwrotnie, wykonując ściek, tutaj było taka sama liczba słupków, czyli powiedzmy tak, to jest ten nasz pierwszy rząd segmentów, drugi zmieniony był dokładnie taki sam, trzeci też był taki sam, 4, zobaczcie, był taki sam. Dopiero w 5, czyli tu, gdzie rozdzielałam sobie już na rękawy, widać różnicę, że dodałam zamiast 2 są 3. Zobaczcie, 1, 2, 3. I również 2 ostatnie rzędy z tego segmentu wykonałam zwiększenie. Tłumaczę Wam to dlatego, że właśnie na tym polega rozszerzanie tego wzoru, że dodajemy sobie po parę takich słupków. I teraz Wy tak naprawdę możecie dowolnie to robić. Możecie te pary zwiększać później, wcześniej, w zależności od tego, jaką chcecie mieć szerokość. Tak jak widzicie, tu jest u mnie troszeczkę taki widoczny rząd łączeniowy, ale tak jak mówię, jest to bardzo mało widoczne, więc tym się tutaj akurat nie przejmuję. Natomiast tą szerokość możecie sami sobie wyznaczać, w którym momencie chcecie poszerzać. Jeśli nie lubicie takich szerokich bluzek na ramionach, możecie robić tym wzorem dotąd, dopóki czujecie, że jest luźno. Natomiast jeżeli widzicie, że na ramionach już jest zbyt, jakby to powiedzieć, ciasno, możecie w kolejnym rzędzie dodawać o 1 półsłupek. Ja zastosowałam technikę, że w 3. i 4. dodaję, ale tak naprawdę można zacząć to dodawanie od kolejnego, od w ogóle nowego segmentu. To wszystko zależy od Was, jak chcecie zrobić. Dlatego pokazuję mój sposób, ale pamiętajcie, że sami dowolnie możecie to sobie regulować szerokość na górze, pamiętając, że przed wydzieleniem rękawów trzeba mniej więcej dojść do docelowej szerokości rękawa na dole i docelowej szerokości całej bluzeczki. Dobrze, więc tak jak Wam pokazywałam, dla mnie rząd 3. jest już rzędem zwiększającym, więc zajmiemy się zwiększeniem. I tutaj robimy dokładnie tak samo jak wcześniej, czyli zobaczcie, robię narzut i również pobieram tą pętelkę, która była z wcześniejszego połączenia narzutu, po to, żeby ją troszeczkę schować. I wykonuję to samo. Ten słupek jest troszeczkę grubszy, ale dzięki temu ta nitka jest schowana. I tutaj to samo.
czyli też słupek reliefowy przedni, natomiast tu właśnie przechodzimy do zwiększania i to zwiększanie będzie naprawdę bardzo proste, ponieważ musimy po prostu zrobić więcej takich słupków. Czyli tak, robię narzut, wbijam się tutaj i robię raz i dwa. I teraz nie robię oczka łańcuszka, tylko robię jeszcze raz słupek. Raz i dwa. I dopiero teraz robię ten słupek, oczko łańcuszka i znowu robię tą parę tych zmienionych słupków. Raz i dwa. Dokładnie zobaczcie, tak to wygląda, czyli mamy dwa koło siebie, a środek jest oczko łańcuszka, czyli na tym to polega. Tu było jeden, tu będą dwa. I robię dokładnie tak samo w każdej tutaj tej sekwencji, czyli znowu oczko łańcuszka. Tu jest słupek reliefowy przedni, dokładnie to są dwa słupki, raz i dwa. Natomiast tu jest oczko łańcuszka i tu jest to zwiększenie, czyli jeden słupek, narzut, drugi słupek, oczko łańcuszka i znowu wykonuję dwa słupki. Raz i dwa i znowu raz i dwa. Oczko łańcuszka i słuchajcie, dalej powtarzamy dokładnie to samo w każdej sekwencji. Oczko łańcuszka i tu również zwiększam. Raz i dwa, raz i dwa, oczko łańcuszka, raz, dwa i raz i dwa. I znowu oczko łańcuszka i słupek reliefowy. I jeszcze ostatnią sekwencję przerobię z Wami, a później pokażę co dalej. Oczko łańcuszka, narzut i tutaj zwiększamy. To zwiększenie jest naprawdę bardzo mocne i bardzo dużo się nam tu już rozszerza ta bluzeczka, dlatego ja przez kolejne rzędy nie musiałam praktycznie w ogóle zwiększać, a jednocześnie ładnie układała się bluzeczka, nie jest taka zbytnio zagięta, nie odstaje, więc dla mnie ten sposób był odpowiedni, ale jeżeli Wy zauważycie, że jest za szeroko i źle się układa, to zwiększenie możecie zrobić w kolejnych sekwencjach, w kolejnych rzędach. Tych nawet odwróconych, od niezmienionych, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Możecie sobie sami dowolnie ustalać, kiedy takie zwiększenie sobie zrobicie. Dobrze, dokończę ten trzeci rząd do końca i pokażę co dalej. Ok, skończyłam sobie rząd trzeci, zrobiłam sobie tutaj to zwiększenie, znowu robię oczko łańcuszka i łączę tutaj z tym oczkiem początkowym. Dobra, połączony. Ponieważ każdy taki poziomy pasek składa się z 4 rzędów, muszę jeszcze raz wykonać to samo, czyli znowu robię narzut, owijam tutaj cały ten słupek i robię relief. I jeszcze raz to samo. I teraz w 4. rzędzie, okrążeniu, znowu robię dokładnie, przerabiam po prostu to, co zrobiłam w 3. Czyli tutaj nie ma żadnego zwiększenia, tylko pamiętać trzeba, że przerabiamy już po 2 słupki z oczkiem przerwy, znaczy oczkiem łańcuszka i znowu 2 słupki. Czyli ten 4. rząd jest dokładnie taki sam jak 3. Cały czas wykonujemy to samo. Ciekawy będzie już kolejny rząd, ponieważ właśnie zaczynamy zrobić na odwrót. I za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I raz. I 2. Dobra. Czyli tak, 4. rząd kończymy i pokażę, co dalej. Dobrze, zrobiłam ten 4. rząd i teraz następuje zamiana wzoru, czyli tak jak Wam wspominałam wcześniej, zamieniamy kolejność wykonywania wzoru. Ja jestem dokładnie w tym miejscu, czyli tu jest takie przejście. Zamienimy sobie teraz tą kolejność. I zobaczcie, oczywiście znowu łączymy sobie to okrążenie tutaj z tym pierwszym oczkiem. Mamy zamknięte okrążenie. Natomiast tutaj w tym wzorze już nie robimy reliefów, tylko musimy zrobić dokładnie to. I teraz przechodzimy od razu do zrobienia sobie tej części. Zobaczcie, robię narzut,
Wbijam się tutaj w całe oczko, natomiast nie wbijam się w tą przestrzeń, ponieważ ona bardzo się później rozszerza, dlatego lepiej zostawić tą dolną pętelkę, wbić się tylko w całe oczko i od razu wykonujemy sobie nasz wzór. Zaznaczymy sobie tylko tutaj tą pierwszą pętelkę, czyli wykonujemy tutaj 2 nasze słupki, oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu 2 słupki. Raz i 2. Zobaczcie. Następnie oczko łańcuszka. Teraz w tym miejscu, w tym środku wykonujemy tylko 2 słupki bez żadnego oczka łańcuszka, czyli jeden i drugi. Raz i 2. Zobaczcie. Oczko łańcuszka. W tej części robimy dokładnie to samo, co tutaj, czyli znowu nie wbijam się w przestrzeń pomiędzy słupkami, tylko wybieram całe oczko i wykonuję mój wzór. Czyli 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki. Raz, oczko łańcuszka. Raz, 2, oczko łańcuszka. Czyli musimy tak naprawdę zamienić kolejność i trzeba uważać, żeby się nie pomylić. W miejscu, gdzie mieliśmy taki wachlarz, w tym momencie są tylko 2 słupki razem koło siebie, natomiast w miejscu, gdzie były reliefy, jest właśnie nasz wachlarz. Czyli tak naprawdę zmiana wzoru jest bardzo prosta, ale wymaga koncentracji, żeby się po prostu nie pomylić. I raz. Ale metoda jest cały czas taka sama, nic się tutaj po prostu we wzorze szczególnie nie zmienia. To znaczy tylko ten pierwszy rząd oczywiście jest... słupkami są tutaj zwykłymi, natomiast w drugim będziemy z tych słupków robić reliefy. I znowu oczko łańcuszka, a tutaj po prostu 2 zmienione słupki. Jeszcze raz. Raz. I 2. I oczko łańcuszka, a w tej części nasz wachlarz. Trochę mi się nitki pohaczyły, ale nie szkodzi, to jest tylko próbka. Raz. I 2. Oczko łańcuszka. I tutaj 2 słupki. Dobrze, ten pierwszy rząd dojdę sobie do końca cały czas tak samo. No i pokażę Wam, co w następnym. Ok, zrobiłam sobie cały pierwszy rząd drugiego poziomego segmentu, można to tak nazwać, poziomego, czyli tego tutaj. I to jest mój pierwszy rząd. Patrzymy, czy zrobiliśmy na zamianę, czyli odwrotnie, czy gdzieś nie pomyliliśmy się. Jeżeli mamy pewność, że jest dobrze, no to oczywiście też łączymy tutaj. Natomiast tu jest troszeczkę inne łączenie. Musimy tak, połączyć tutaj oczywiście z tym pierwszym oczkiem, które zrobiliśmy, pierwszą pętelką. To łączenie jest może troszeczkę widoczne, ale nie znalazłam pomysłu, jakby to inaczej zrobić, ale myślę, że nie ma jakiegoś większego znaczenia. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do tego środka, w kolejnym przechodzimy sobie na górę i robimy sobie takie oczko ścisłe, w taki sposób, żeby po prostu dojść do tego momentu. Potem robię narzut i od razu robię tutaj nasz ten słupek i znowu go znaczę. Czyli jak gdyby najpierw łączymy z pierwszym słupkiem, a w drugim robię oczko łańcuszka, po to, żeby wejść troszeczkę na górę. I dalej robię tak samo, czyli tutaj zmienia się tylko sposób łączenia, ponieważ tam, gdzie były tutaj reliefy, mogliśmy zabrać to oczko łączeniowe, on jest troszeczkę grubszy, ale bardzo mało widoczny, natomiast tutaj w tym miejscu na pewno dopatrzycie się takiej tutaj pętelki łączeniowej, ale to naprawdę trzeba się wpatrywać. Oczywiście, jeśli macie pomysł na inne łączenie, możecie tak zrobić. Ja próbowałam jeszcze połączyć troszeczkę w inny sposób. Też może jest dobry, ale bardziej kłopotliwy. Można robić w taki sposób, że po zrobieniu tutaj oczywiście tych słupków robię oczko do góry, natomiast to oczko można sobie na przykład przeciągnąć nie w tym pierwszym, tylko w tym drugim. Tutaj. Tu mamy z tyłu włóczkę. Też jest to w miarę ładne połączenie, ale to też wszędzie widać. Znaczy to jest to jedno oczko, może nawet by było ładniejsze. I od razu robię tutaj
tą część. Wybierzcie dogodną dla Was metodę. Myślę, że nawet tutaj może by była fajniejsza ta metoda, ale może być bardziej taka kłopotliwa. Ok, nie ma znaczenia, którą wybierzecie, taka, która Wam odpowiada. Ok, i tak, drugi rząd oczywiście robimy cały czas tak samo. Właśnie tutaj się będzie wtedy myliło, które oczko jest pierwsze, ale wtedy wbijamy się w to drugie jak gdyby, czyli znaczymy tylko to drugie. No dobra, będziemy tak robić. Może być pierwsza metoda, może być druga metoda, jak Wam wygodnie. I tutaj, tu gdzie mieliśmy teraz te słupki, robimy właśnie to, co robiliśmy na początku, czyli wyprowadzamy sobie te słupki reliefowe. Taka jest tutaj zmiana. Czyli jeszcze raz, raz i dwa. I tutaj raz i dwa. A tutaj się nic nie zmienia. Czyli robię po 2 słupki, oczko łańcuszka i znowu 2 słupki. I znowu oczko łańcuszka i tutaj moje słupki reliefowe. Słuchajcie, przerobiłam sobie drugi rząd tego naszej sekwencji kolejnej, poziomej. Poziomej. Cały czas oczywiście tak samo w miejscach, gdzie tutaj były nasze słupki, robiliśmy reliefy. Dokładnie tak samo. No i jeszcze raz pokażę Wam tutaj to przejście, to zamykanie, ponieważ zrobiłam drugą metodą, więc zrobię dokładnie tak samo tutaj. Czyli znowu robię oczko łańcuszka, tu sobie wyciągam pętelkę i tutaj od tej strony wkładam szydełko, jak gdyby zobaczcie w pętelkę od tego drugiego tutaj słupka. O, przeciągam tą pętelkę tutaj. No, na razie jest wielka, ale ja sobie ją zaraz zmniejszę. O, w taki sposób. I nie robię tutaj oczka łańcuszka, tylko jak gdyby od razu robię narzut i wykonuję sobie pierwszy słupek i drugi słupek. Mówię, do wyboru, w zależności, która Wam metoda bardziej odpowiada. Myślę, że i tak nie jesteśmy w stanie tutaj uniknąć różnicy w połączeniu, chociaż to chyba wydaje mi się najmniej widoczne w porównaniu z poprzednim, ponieważ na poprzednim ta pętelka gdzieś tutaj faktycznie była widoczna, więc myślę, że to też jest chyba lepsze. Dobra. Słuchajcie, ten trzeci rząd tego drugiego poziomego segmentu jest dokładnie taki sam. Po prostu musimy przerobić sobie wszystko tak samo, połączyć trzeci rząd i znowu zrobić czwarty rząd. Myślę, że nie mam co tutaj już więcej pokazywać. Natomiast ja oczywiście za chwilkę Wam powiem, w którym momencie znowu trzeba właśnie zwiększyć. Czyli zobaczcie. Zrobię trzeci i zrobię czwarty i znowu przejdziemy do zmiany kolejności, czyli będzie dokładnie ten sam wzór, co był tutaj po zrobieniu tego. I za chwilkę. Ok, zrobiłam sobie dosłownie 4 okrążenia w tej drugiej sekwencji poziomej, po to, żeby Wam już pokazać kolejne przejście, czyli zobaczcie, mam raz, 2, 3, 4, tak jak powiedziałam, po 4 rzędy, więc zmieniamy znowu kolejność. Czyli dokładnie robię to tak samo, jak robiłam na początku, czyli tą pętelkę przeciągam sobie tutaj. Sznureczek musi być tutaj ten z tyłu. Oczywiście sobie zmniejszam. I od razu robię narzut. I w tym miejscu robię już tylko 2 półsłupki. Raz. I tutaj 2. Czyli tym razem zaznaczymy sobie tą część tutaj. Dlatego, że w kolejnym okrążeniu będziemy łączyć się tak jak tutaj robiliśmy, czyli łączę z tym oczkiem, a później zbieram wszystko, żeby owinąć i zrobić sobie słupek reliefowy. Słuchajcie, to okrążenie jest dokładnie takie same jak drugie, z tym, że oczywiście robimy teraz wszystko na odwrót, czyli tu, gdzie był wachlarz, są 2 półsłupki, natomiast tu, gdzie są półsłupki, musimy oczywiście wykonać sobie ten wachlarz, tak? Czyli raz, 2, oczko łańcuszka i znowu to samo. Tak naprawdę trzeba tylko pilnować liczby rzędów, ile zrobić, później zmienić kolejność, ale wzór cały czas wykonuje się tak samo.
i sposób łączenia w zależności od tego, czy łączymy na reliefach, czy tutaj można sobie właśnie dowolnie wybrać. Natomiast ja jeszcze chciałabym Wam pokazać, jak zwiększyć. Natomiast właśnie jeśli chodzi o to zwiększanie, to wszystko zależy od Was. Zobaczcie, ja tak jak Wam pokazywałam na tej bluzeczce, zrobiłam te rzędy, które przerobiliśmy razem, czyli po 2 słupki z jednej i z drugiej strony. Zrobiłam cały taki rząd pionowy tutaj, raz, 2, 3 i dopiero w czwartym, tak naprawdę w 5 od góry, czyli raz, 2, 3, 4, 5, mam 5 takich poziomych rzędów, dopiero w 5, w 3 i 4 rzędzie zwiększyłam na 3 słupki, tu raz, oczko przerwy i 2. Nie będę tego już pokazywała, ponieważ to jest dosłownie to samo, robienie cały czas na zamianę tego wzoru i zwiększanie jest po prostu niczym innym jak zrobienie sobie tutaj 3 tych półsłupków, już Wam pokazuję, czyli zobaczcie, kiedy dojdziecie do momentu, w którym chcecie zadecydujecie, że potrzebujecie zwiększyć, to po prostu zwiększacie w tej sekwencji na tym wachlarzyku o 1 słupek z jednej strony, oczko łańcuszka i tutaj również wykonujemy 3, czyli raz, 2 i 3. I tak jak Wam wcześniej powiedziałam, naprawdę to nie jest taki wzór, który trzeba się stricte trzymać. Wy możecie sobie go dowolnie zmieniać i decydować, w którym momencie ile takich rzędów wykonujecie zwiększających. Zobaczcie, na przykład ja ten wachlarz zaczęłam teraz od pierwszego rzędu, że zrobiłam go większego w stosunku tutaj do tego, więc też można tak zrobić i wtedy tak naprawdę wcale też nie będzie takiej różnicy, jak na przykład zrobienie tego zwiększenia w 3. i 4. rzędzie. To wszystko zależy od Was, jaką chcecie uzyskać szerokość bluzeczki. Czyli wachlarz zwiększający można zacząć w ogóle od pierwszego rzędu i zrobić cały rząd, a można na przykład od 3. i 4. Nie zalecam zwiększania od razu w 4., ponieważ to będzie śmiesznie wyglądać i też, żeby ten ostatecznie rękaw był taki falowany, musi to zwiększenie być widoczne w tych ostatnich właśnie rzędach, czyli w tym 4. ono nie byłoby tak widoczne. Musi być po prostu ten rząd taki dosyć zwiększający, pełny, żeby po prostu te falowania tutaj z tej strony akurat było widać. Jeśli robicie na przykład właśnie top z krótkim rękawem, bo ja planuję właśnie jeszcze zrobić ten czarny, dlatego to wszystko zależy, jaki top planujecie. Jeżeli właśnie chcecie zostawić te falowania, to one muszą mieć tutaj na końcu więcej właśnie tych słupków. Dobra, posłuchajcie. To jest cały wzór. Tak wykonujemy sobie tą bluzeczkę. Od Was zależy, gdzie zwiększacie, ile robicie segmentów. Pokazywałam Wam, jak obliczyć te segmenty. Tak naprawdę na takiej próbce musicie dojść do momentu, możecie to oczywiście zrobić wcześniej, żeby mieć najwięcej Waszych zwiększeń możliwych w Waszym wachlarzu, po to, ażeby właśnie móc obliczyć, ile taki segment zajmuje Wam centymetrów i odpowiednio dobrać liczbę takich segmentów. Dlatego musimy dojść do tego punktu, w którym będzie najszerszy. Tak jak wcześniej wspominałam, na początku jest wąski, a później jest szeroki, ale liczba segmentów się nie zmienia. I teraz jeśli chodzi o rozdzielenie na rękawy. Tak jak pokazywałam Wam wcześniej, ja robię również taką wersję trochę dłuższą, z dłuższym zakończeniem, troszeczkę innym i mam właśnie tak przygotowany już panel do rozdzielenia na rękawy. Jeśli właśnie chodzi o szerokość tutaj do rozdzielenia, to wszystko oczywiście zależy od Was, ale tutaj nie potrzeba dużej wysokości, ponieważ, powiedziałam szerokość, wysokość, ponieważ my tak naprawdę mamy tą bluzeczkę taką opadającą na ramiona i ona jest z dosyć szerokim dekoltem. Zobaczcie, ja uzyskałam tutaj około 15 cm, ale wiem, że jeszcze mi się rozszerzy, ponieważ ta włóczka akurat jest też z bambusem, więc ona na pewno po wypraniu będzie wyglądać inaczej, więc zakładając, że zostawiam tutaj około 15 cm, co w sumie daje mi raz, 2, 3, 4, 5 takich poziomych rzędów i dopiero zaczynam rozdzielanie. Jeżeli potrzebujecie rozdzielić w 6. bądź w 4., to na pewno to rozdzielanie będzie wyglądało inaczej, ponieważ trzyma nas tutaj na przeciwległy wzór i na pewno trzeba będzie sobie inaczej podzielić tutaj te segmenty.
Aczkolwiek oczywiście też jest to do zrobienia, tylko trzeba po prostu pilnować się, jeśli chodzi o wzór. No i zobaczcie, u mnie ta góra jest tutaj naprawdę bardzo szeroka i ona nie jest jakaś bardzo spadająca, ponieważ na razie mamy tylko ten pierwszy łańcuszek, który Wam pokazywałam, dopiero później sobie ją zaokrąglę, ale tak jak leżę w takiej pozycji, no to ja tutaj mam nawet 48 cm, z tym, że przez to, że ona jest to takie koło, de facto koło, jak tutaj rozłożę, to mniej więcej to wygląda jak koło, to przez to, że to jest koło, to tak naprawdę część wycięta opada z przodu i z tyłu, natomiast to jest na ramionach, więc ta bluzeczka tak de facto nie ma jak spaść. Natomiast oczywiście tutaj do tej bluzeczki można sobie zrobić również bardzo szeroki dekolt, zawężający. Tych sposobów jest też bardzo dużo, natomiast ja robię taką wersję, pokazuję Wam taką, ponieważ taka się już dla mnie sprawdziła. Dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o rozdzielenie, skończyłam robić piąty rząd. Piąty rząd mam na myśli taki okrążeniowy, składający się każdy rząd z 4 segmentów, czyli tak naprawdę 5 takich segmentów poziomych. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Jestem na piątym. Jestem tutaj w tym momencie, gdzie będę zmieniała, nie dość, że zmieniała kolejność wzoru, to jeszcze wydzielam sobie rękawy. Zobaczcie, ostatni rząd to był mój rząd właśnie ze słupków reliefowych. Mam nadzieję, że to będzie widać. O, reliefowych. Natomiast zostawiam teraz 8 takich tutaj wachlarzyków, czyli zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, dlatego że tak jak wcześniej Wam powiedziałam, że ja planuję zostawić na rękaw 8 takich wachlarzyków. Wpinam sobie zacznik tutaj w ten punkt reliefowy, następnie znowu odliczam 12, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, znowu znacznik, znowu 8 na rękaw, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na rękaw, znacznik i powinno mi zostać 12 do samego początku i tak też mi zostało, czyli takie rozplanowanie mniej więcej. Natomiast my będziemy teraz w takim punkcie rozdzielającym, gdzie pomijamy 8 naszych znaczników, czyli powiedzmy tutaj pominiemy 8 i będziemy robić tylko tą część przednią, tak? Czyli tutaj wydzielamy sobie już ten rękaw. Tak jak Wam wcześniej powiedziałam, niestety nie jestem w stanie robić wszystkich rozmiarów i przewidywać, jakby to wyglądało, gdyby zrobić o jeden segment więcej, czyli tak naprawdę gdybyście kończyli w miejscu, gdzie macie wachlarz i trzeba by zmienić, wtedy sytuacja jest troszeczkę odwrotna, ponieważ nie zostaje mi prawdopodobnie 8 takich wachlarzy, tylko 7, tak? I tutaj właśnie na tym polega ta zmiana, że musicie sobie tak dostosować wzór, żeby odpowiednio mieć oczywiście szerokość tego rękawa i na którym momencie skończycie. Czyli jeżeli skończyliście tutaj, no to wtedy trzeba tak samo wydzielić jak gdyby połowę, zahaczać sobie znacznik nie o relief, tylko o wachlarz, ale stosować się cały czas do tego wzoru. Jest to do zrobienia, natomiast nie jestem w stanie Wam tego tak wytłumaczyć, bo nie mam tej wersji, ale myślę, że też nie ma co robić tutaj za szeroko, ponieważ tak naprawdę to jest taka bluzeczka luźna, opadająca z szerokim dekoltem. Dobrze, skupimy się teraz na wydzieleniu tego rękawa. Zobaczcie, wypinam sobie ten znacznik i jestem w miejscu, w którym powinnam zmienić wzór i tak też robię. Jestem na reliefie, więc przerabiam teraz wachlarz. Zobaczcie, przerabiam wachlarz, czyli akurat mam wachlarz zwiększający. Ja sobie tutaj wapnę. Wiem, że nie widać na czarnym, ale tłumaczyłam Wam ten wzór, więc mam nadzieję, że tylko po prostu z tego, co mówię, będziecie w stanie zrozumieć. Nie chodzi mi tu o pokazanie wzoru, tylko bardziej o to, co robię. Zobaczcie, przerobię wachlarz, ponieważ zmieniam sekwencję. Czyli tu jest wachlarz. Raz, 2 i 3. I teraz pominę cały mój rękaw. Zobaczcie, to jest rękaw, który ja pomijam. Zbliżam się tylko do reliefu, który wcześniej zaznaczyłam. Tak? Zobaczcie, jestem w tym reliefie, który Wam pokazywałam. I od razu przerabiam znowu na tym reliefie wachlarz, ale zanim go zrobię, zrobię tutaj 2 oczka łańcuszka.
Robimy 2, dlatego że w tym miejscu będziemy musieli przerobić wzór łączący jak gdyby ścieg, bo gdy przerobimy tu wachlarz i tu wachlarz, zniknęłaby nam kontynuacja wzoru. Dlatego na tych oczkach, jak będziemy w kolejnym okrążeniu, musimy sobie zrobić 2 słupki. Dlatego mówię Wam o odmiennej kolejności łączenia, bo gdy będziecie tu przerabiać relief i tu relief, gdybyście na przykład właśnie zaczynali od tego, to z kolei w tym miejscu będzie musiał powstać wachlarz, tak? Czyli pamiętajcie, że to wszystko zależy od wysokości, jaką budujecie. Jeśli robicie tak jak ja, no to jest ułatwiona sprawa. Czyli zobaczcie, w tym miejscu, gdzie był relief, muszę teraz zrobić wachlarz. Czyli przybliżam sobie maksymalnie, żeby nie było takiej dziury i przerabiam wachlarz. Oczywiście mi się tutaj też poplątało, ale jeszcze raz. Nie sugerujcie się tym, że tego nie widać. Za chwilkę Wam to pokażę na tym jaśniejszym projekcie, którym zrobiłam i wtedy będzie wszystko takie widoczne. Natomiast tutaj ja tylko po prostu chcę Wam pokazać technikę, jak to wykonać. Czyli tu mam wachlarz składający się z pary z 3 słupków, tak? Wydzielony rękaw, po środku 2 oczka łańcuszka. Oczywiście dalej przechodzimy do kontynuacji wzoru odwrotnego, czyli w tym miejscu muszę zrobić 2 słupki. Raz i 2. I mam tak naprawdę wydzielony pierwszy rękaw. Zobaczcie, tą część mam jak gdyby już pominiętą. Tego rękawa już nie będzie. Natomiast jeśli właśnie chodzi o to, jak to wygląda w najjaśniejszym kolorku, znajdę sobie tylko tutaj ten początek, ale to chyba było tutaj. To było dokładnie, zobaczcie, to samo. Stanęłam w miejscu, gdzie miałam reliefy, zrobiłam sobie tutaj ten wachlarz, zrobiłam sobie 2 oczka łańcuszka, pominęłam sobie tą część na rękawę i w kolejnym reliefie musiałam zrobić wachlarz. Czyli rękaw się rozszerzył o tą szerokość, ponieważ jest to krótka bluzeczka, to ja to tak zostawiłam. To ładnie wygląda, nic tutaj nie wykończałam i tak to zostawiam. Natomiast zobaczcie, że pomiędzy wachlarzami właśnie brakuje tego wzoru, tak? Czyli dlatego robię 2 oczka łańcuszka, po to, żeby dołożyć tutaj 2 słupki. Ale jeśli wy kończyliście na odwrót, czyli musieliście właśnie skończyć, żeby zrobić tutaj reliefy na przykład, to w środku u Was będzie wachlarz, tak? I to się właśnie tym wszystkim będzie różniło, żeby patrzeć, jak biegnie wzór. Dobra. I teraz muszę oczywiście znowu wzorem dojść do drugiej części i zrobić z drugiej strony to samo. Ok, jestem z drugiej strony, czyli tak naprawdę wydzielam sobie drugi rękaw. Patrzę sobie, gdzie miałam tutaj te znaczniki. Te znaczniki w środku mają mieć tutaj u mnie relief, a w środku mam 8 moich wachlarzy. I zobaczcie, tutaj już jestem bardzo blisko. Tu w miejscu, gdzie mam znacznik, mogę już sobie go wyciągnąć. I na reliefie oczywiście zmiana wzoru, więc przerabiam wachlarz. Tych sposobów na odłączenie tego rękawu może być naprawdę dużo, dlatego że nie musicie też tego robić po zmianie całego rzędu, ale dla mnie lepiej to wygląda, jak widać rękaw całymi rzędami. I wtedy możemy właśnie dojść do tego, jak to zrobić, ale gdy na przykład kontynuujecie i przerabiacie długi rękaw, no to przy doczepieniu włóczki i tak musicie zrobić ostatni rząd, na przykład jeżeli zmieniacie na trzecim, więc w zasadzie nie ma znaczenia. Ale ja akurat sobie taką technikę dobrałam. Ok, mam wachlarz, robię 2 oczka łańcuszka, pomijam rękaw, czyli sprawdzam, gdzie mam ten znacznik tutaj. I tutaj w miejscu, gdzie jest znacznik, robię znowu ten wachlarz, czyli przybliżam i przerabiam sobie wachlarz. Taki sam, raz, 2 i 3 i oczko łańcuszka i raz i 2 i 3. Dobra, można uznać, że moje rękawy są, przepraszam, tutaj gdzieś mi się zawadziło, są odłączone.
miejsce na rękaw odłączone. Oczywiście wszystko się zgadza, jeśli chodzi o wielkość rękawa, to wszystko niestety trzeba sobie wcześniej wyliczyć. Natomiast teraz będziemy pracować już tylko na panelu środkowym, czyli budujemy sobie ten dół. W zasadzie tu się nic nie zmienia. Ja nie dodaję żadnej szerokości, nie zmieniam liczby wachlarzy, dlatego że wcześniej sobie już ustaliłam, jak te segmenty będą wyglądać. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie dodać szerokość jeszcze niby można by ją tutaj zwiększyć, na przykład dodając więcej oczek łańcuszka, ale wtedy trzeba się wbić w ten sam wzór, czyli musicie tak zaplanować, żeby wiedzieć, że musicie tak naprawdę robić to tym wzorem, żeby po prostu się sekwencja zgadzała i szło wszystko po kolei. Ok, ja przerobię sobie jeszcze do tego punktu, w którym zaczynałam i pokażę Wam, jak przerobić sobie na tym łańcuszku. Dobrze, zrobiłam sobie cały ten rząd, czyli zaczęłam tak naprawdę robić drugi rząd i zrobiłam sobie wachlarz na górze. Natomiast jestem właśnie w tym miejscu, gdzie mamy łańcuszek i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, żeby była kontynuacja wzoru, musimy sobie tutaj dołożyć dwa te zmienione słupki. Ponieważ u mnie tutaj praktycznie nie widać tych oczek, bo jest kolor czarny, więc ja przerobię sobie tutaj pod całą tą przestrzenią obok siebie dwa półsłupki. Jeśli chcecie, możecie wybrać środkowe oczko, ponieważ tam się pojawi środkowe, pomimo że były dwa, to zawsze widać to oczko z poprzedniego zaciągnięcia i można zahaczyć o takie środkowe oczko i zrobić sobie tutaj tą pętelkę, ale też nie jest to konieczne, można zrobić tutaj dwa słupki, mogą być na środku, tak? I teraz robimy właśnie oczko łańcuszka i dalej przechodzimy do zrobienia wachlarza. Z tym, że tutaj dopiero w następnym rzędzie te słupki przerobimy jako reliefowe, pomimo że już jest to drugi rząd, to w naszym pierwszym rzędzie było tylko oczko łańcuszka. Nie robiliśmy jak gdyby tych właśnie słupków. Zobaczcie, tak? Pomimo że właśnie jest to drugi rząd, dopiero są tutaj te słupki i przerabiając trzeci rząd musimy przerobić to właśnie jako relief. To jest dokładnie pod pachą i o tą szerokość rozszerzyła mi się właśnie tutaj ta część. Jeżeli wy robiliście taki wachlarz, no to będziecie mieć rozszerzony o ten wachlarz. Dokładnie tutaj to jest ta część. I tutaj może troszeczkę mniej widać tych reliefów, ale nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ok, przerabiamy sobie, słuchajcie, tak cały czas dookoła. Oczywiście muszę zrobić to samo z drugiej strony, czyli jak dojdę do tego momentu, tutaj też zrobię sobie dwa słupki i w zasadzie tutaj już się nic innego nie dzieje. Sprawdzajcie sobie tylko, czy macie dobrą szerokość, czy ewentualnie potrzebujecie jeszcze gdzieś rozszerzyć, na przykład właśnie w tych tutaj sekwencjach, ale myślę, że nie, bo już raczej robiliśmy sobie te segmenty pod tą szerokość. Cały czas przerabiamy tak samo, czyli tu dwa słupki, tu dwa słupki. Znowu dojdę do tego momentu, dołożę dwa słupki. Natomiast w kolejnym okrążeniu, w trzecim, po prostu będę musiała na tych słupkach zrobić sobie tutaj te reliefy. Dobra, nie będę tego pokazywać, ponieważ jest to bardzo proste. Robimy cały czas tak samo. Robimy sobie dół bluzeczki, w zależności od tego, czy chcecie, żeby ta bluzeczka była krótka, czy długa. Na taką oczywiście długość musicie ją zrobić. Krótką bluzeczkę zakończyłam dokładnie tak samo, jak widzicie, czyli po zrobieniu całej sekwencji. Natomiast wykończenie jeszcze dookoła zrobiłam sobie tutaj oczkami ścisłymi w każde oczko, bo to, aby ustabilizować to zakończenie. Natomiast nie zrobiłam tego na rękawie, więc w zasadzie też nie jest to konieczne. To wszystko zależy od tego, co chcecie. Ja zrobię tą część na tej czarnej i pokażę Wam, co dalej. Ok, ja już przerobiłam sobie moją bluzeczkę, cała długość środkowego panelu zrobiona. I teraz są dwa sposoby na wykończenie, znaczy jest ich tak naprawdę dużo, ale ja Wam pokażę zarówno dla tej wersji czarnej, jak i dla białej. Dla białej wersji, tak jak Wam powiedziałam na początku, po prostu całe okrążenie ostatnie przerabiam oczkami ścisłymi na dole i tak zostawiam. Natomiast nie zrobiłam tego na rękawach i wcale też nie jest to konieczne, ponieważ one się tak naprawdę nie wywijają. Czyli gdy skończycie już sobie wszystkie rzędy, tutaj te 4, raz, 2, 3, 4 ostatnie, po prostu trzeba wbić się w każde oczko tutaj i przerobić sobie oczkami ścisłymi. Oczka ścisłe jeszcze zawężają robótkę, więc można się wbijać tutaj w każde dosłownie oczko i przerabiać sobie tutaj oczka ścisłe. Ja natomiast chcę sobie tutaj troszeczkę inaczej wykończyć tą bluzeczkę. Postanowiłam, że
zamiast tutaj oczek ścisłych przerobię sobie ten wzór, który mam tutaj, czyli całe okrążenie przerobię tymi zmienionymi półsłupkami. Ale niestety nie mogę robić w każdym oczku, bo już próbowałam i byłoby za szeroko, więc jeśli lubicie takie szerokie zakończenia, no to pewnie trzeba by się wbijać w każde oczko. Ja natomiast postanowiłam, że tak, zacznę tutaj od tego momentu. Ja akurat skończyłam na tutaj reliefowych takich słupkach, ale jeśli skończyliście tutaj, to wtedy zróbcie tak, jak tutaj Wam pokażę. Czyli tak, tutaj sobie na przykład wbiję na środku i sobie zrobię jeden taki półsłupek. Oczywiście sobie go zaznaczę, znaczy słupek zmieniony, wiecie o co chodzi. To jest dokładnie ten sam wzór, który robiłam tutaj. I jeden na przykład zrobię sobie tak pod całą tą przestrzenią w środku. Następnie przechodzę tutaj do tych dwóch oczek, ponieważ trzecie tak naprawdę to będzie tutaj. I również przerabiam tutaj wzór. Raz i dwa. Wy natomiast jeśli zaczynaliście od tego punktu, no to wiadomo, trzeba zacząć sobie tutaj od środka, czyli raz i dwa. I tutaj te kolejne oczka też przerabiać. Raz i dwa. I tutaj mam kolejne oczko. Raz i dwa. Natomiast tutaj już nie wybieram tych oczek, tylko tutaj się wbijam po prostu w tą przestrzeń. Raz. I tutaj również wbijam się w tą przestrzeń. Dwa. I tutaj również wbijam się w tą przestrzeń. Czyli tak naprawdę pomijam parę oczek, a nie będą wszystkie przerobione i dzięki temu też nie będzie ten dół taki szeroki. Czyli tu, gdzie mam na tym wachlarzu półsłupki, to sobie je tak przerabiam. Przerabiam sobie w środku. Przerabiam sobie tutaj. Tak naprawdę w takich miejscach, gdzie widzicie, że te półsłupki będą nam potrzebne. A tutaj w środku po prostu po jednym. Trochę to zmieni liczbę oczek, ponieważ robiąc w każde oczko musielibyśmy się wbić jeszcze tutaj, bo pierwsze oczko zawsze ma najpierw oczko, a później słupek. Musielibyśmy się wbijać tutaj, więc tak naprawdę troszeczkę zmniejszam liczbę tych słupków. Dobrze, tak sobie przerobię dookoła, czyli samymi takimi słupkami zmienionymi. Oczywiście sposobów na wykończenie jest mnóstwo, także jeśli Wam się taki sposób nie podoba, możecie sobie zaplanować swój. Dobra, przerabiam dookoła. Ok, przerobiłam sobie dookoła nasze zmienione słupki. Jeśli widzicie, że Wam się zbytnio właśnie rozszerza tutaj ten dół po zrobieniu tych słupków, to trzeba robić ich znacznie mniej, na przykład omijać sobie te w środku. Musicie niestety sobie sami wypracować tą najlepszą technikę. Zobaczcie, jestem tutaj w tym miejscu, teraz nie łączę tego, tylko będę wykonywała taki sam ściek, co tutaj. Będę robiła wszystkie zmienione słupki reliefowe przednie, czyli po prostu w każdy wzór, każdy taki słupek wbijam się i przerabiam jako słupek reliefowy z przodu, wykonany tutaj z przodu. Czyli nie taki typowy ściągacz raz z przodu, raz z tyłu, tylko wszystkie są przerobione z przodu. Zobaczcie, taki sam sposób, jak robiliśmy sobie tutaj ten wzorek. Czyli tak naprawdę cały ten ściągacz będę przerabiała dokładnie tak samo. Będę robiła to w okrążeniach, nie łącząc tych okrążeń. Też będzie to ładnie widać. Oczywiście szerokość zależy od tego, jaką chcecie. Ja przerobię kilka rzędów i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. I ja już skończyłam robić mój ściągacz. Postanowiłam, że zrobię sobie tyle centymetrów, to jest mniej więcej około 5 centymetrów. Dobrze, słuchajcie, ten ściągacz może się troszeczkę zawijać, ponieważ no taki jest wzór, on tutaj tak biegnie, więc ja postanowiłam, że ostatni rządek zrobię sobie oczkami ścisłymi nawijanymi, wbijanymi w całe oczko. Czyli po prostu, żeby zniwelować tutaj teraz tą wysokość, następne oczko zrobię na przykład tylko półsłupek nawijane, żeby było po prostu już niżej. Oczywiście kończę w tym samym miejscu, w którym cały czas łączyłam poprzednie okrążenia, natomiast tutaj nie łączyłam, szłam sobie dookoła, żeby ładnie wyglądało i nie było żadnych łączeń. Natomiast tutaj po prostu wykończymy sobie teraz oczkami ścisłymi z narzutem, po prostu wbijając się w całe tutaj już oczko w górę, przeciągam włóczkę i od razu przeciągam przez dwie pętelki.
Zaznaczam, gdzie mam początek i znowu narzut. Wbijam się w całe oczko, przeciągam pod oczkiem i od razu również przeciągam przez 2 pętelki. Czyli taki prosty wzór wykańczający, który pozwoli nam uniknięcia zawijania się na dole tego ściągacza. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Czyli w każdym oczku przerobię sobie oczko ścisłe z narzutem. Powstanie mi właśnie taki dodatkowy łańcuszek, który ustabilizuje to zakończenie. I ja zrobię sobie tak dookoła i doszłam już do początku, czyli zrobiłam sobie dookoła ten ściek, a oczywiście bluzeczka po wypraniu jeszcze się lepiej ułoży. I już w ostatnim oczku zrobię sobie tylko oczko ścisłe w całym oczku i zamknę okrążenie. I oczywiście włóczkę trzeba sobie pochować w środku. W taki oto sposób mamy zrobiony już dół. Zostaje nam jeszcze do zrobienia góra. No i oczywiście jeszcze wersja z dorabianymi rękawkami. Jeśli chodzi o górę, to ja bardzo podobnie będę wykończała tym ściegiem, którym przed chwilą wykonywaliśmy, czyli oczkami ścisłymi z narzutem. Najpierw przerobię całe okrążenie oczka ścisłe z narzutem, wbijając się w te pętelki, które są tutaj, aczkolwiek wiem, że na czarnym słabo widać, ale tam mamy ładne oczka, więc będziemy się wbijać. A później w każdym kolejnym okrążeniu również robię oczka ścisłe z narzutem, ale już wbijam się w taką bardzo tylną pętelkę, po to, aby właśnie wyodrębnić tutaj takie łańcuszki. Dobrze, może uda mi się coś pokazać w tym ciemnym kolorkiem, albo po prostu pokażę Wam jeszcze na próbce. Powiedzmy, że jest to moja góra, tutaj jest moja góra, tutaj miałam mniej więcej ten sznureczek początkowy i teraz oczywiście w miejscu podobnym, gdzieś gdzie mamy ładne oczko, trzeba sobie doczepić sznureczek. Czyli doczepiamy sobie włóczkę. Oczywiście znowu wykończenie jest dowolne. Można sobie tak naprawdę na górze zrobić taki też grubszy ściągacz jak na dole, ale ja robię delikatnie łańcuszkiem, ponieważ jest to bluzeczka z dużym takim dekoltem. I znowu przeciągam sobie tutaj, mówię w dowolnym miejscu. Mamy tutaj ładne oczka, może jedynie gdzieś tutaj na przodzie się one zgubiły, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, bo nie musimy liczyć oczek. Przerabiamy sobie oczka ścisłe z narzutem tutaj dookoła, wbijając się w każde oczko. W taki sposób. Może będzie mi prościej Wam pokazać tutaj na tej próbce, bo faktycznie na tym czarnym słabo widać. I zobaczcie, przerabiam sobie właśnie każde oczko po kolei oczkiem ścisłym z narzutem. Czyli my jak gdyby wbijamy się teraz w ten łańcuszek, który robiliśmy na początku. Robimy sobie dekolt. Dobra, przerobię sobie tak dookoła. Ok, przerobiłam sobie dookoła okrążenie oczkami ścisłymi z narzutem w całe oczko. To jest moja pierwsza początkowa pętelka, czyli w której również zrobiłam oczko z narzutem. Tutaj wyjątkowo sobie to połączę, żeby nie było takiej dziury, czyli takiej przestrzeni pomiędzy, ale w następnym okrążeniu będę się wijała już po prostu dookoła, każdym kolejnym oczkiem. Nie będę już łączyła, żeby to okrążenie ładnie wyglądało. I teraz zobaczcie, robię narzut i znowu robię ten sam ściek. W ogóle warto zmienić sobie na mniejsze szydełko 2,5, ponieważ ciężko się tutaj wbić. I żeby jeszcze sobie zacieśnić ten dekolt, zaokrąglić bardziej, można po prostu użyć mniejszego szydełka. Dobra, zobaczcie, tutaj mamy taki łańcuszek, który chcę, żeby został i żeby ładnie tutaj z tego przodu wyglądał. Więc, żeby ten łańcuszek został, to szukam pętelki, która jest właśnie tutaj, ta pętelka. W tą pętelkę będę się wbijała za każdym razem, żeby wyeksponować ten łańcuszek. Czyli tak, powiedzmy, że mamy połączone, tutaj tej pętelki nie będzie widać, więc zaczynam od następnego oczka i dosłownie probieram tą pętelkę od góry. Na początku może być ciężko, później w miarę już przy kolejnych rzędach łatwo będzie się wbić. I za każdym razem sprawdzamy. Zostawiamy łańcuszek, czyli mogę pobrać tą pętelkę. I znowu narzut, tu jest ta pętelka. Narzut, tu cały łańcuszek, tutaj pętelka. I dzięki temu zostaje mi ten łańcuszek. I tak robię dookoła. Z chwilą, kiedy dojdę tutaj, znowu zobaczcie, już widać te pętelki. Po prostu wbijam się dookoła pętelki, nie robię łączeń. Nawet tutaj, gdzie było to łączenie, można pobrać sobie
jakąkolwiek pętelkę tak, żeby było widać nasz łańcuszek. I znowu robię takich okrążeń tyle, ile mi odpowiada i na końcu robię oczko ścisłe, w ostatniej pętelce zamykam okrążenie i to jest moje wykończenie na dekolt. Czyli dosłownie zobaczcie, ja mam tutaj wystające 3 łańcuszki, więc tych okrążeń nie robiłam zbyt wiele. Ostatnie łączenie miałam tutaj, czyli oczko ścisłe, w podobnym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. No i trzeba pochować niteczki i tak naprawdę, jeśli robiliście taką bluzeczkę z krótkim rękawem, to bluzeczka jest gotowa. Natomiast ja postanowiłam jeszcze lekko przedłużyć rękawy, więc pokażę Wam, jak to zrobić. I ja już wykończyłam sobie również dekolt na drugiej bluzeczce. Niestety nie jestem w stanie Wam pokazać w tym kolorku czarnym, ale to jest dokładnie to samo, co Wam pokazywałam tutaj, czyli robimy sobie naokoło ten sam ściek. Od razu mówię, że ten dekolt się może jeszcze właśnie troszeczkę zwęzić, jeżeli był za luźny. Jeżeli uważacie, że jest jeszcze za mało luźny, za bardzo luźny, to można używać mniejszego szydełka, bądź nawet zawężać, przerabiając 2 w oczka 1. I wtedy też uzyskacie odpowiednią szerokość. Natomiast, tak jak Wam wcześniej wspominałam, ta bluzeczka bardziej ma wycięcie tutaj, więc ona nie spada tak bardzo na ramionach, leży bardziej na przodzie i na tyle. Dobra, jeszcze tylko rękaw. Tak jak Wam wspominałam, ta bluzeczka ma przedłużony rękaw, aczkolwiek zostawiłam sobie takie wykończenie falowane. Natomiast jeśli chcecie, może być również takie same wykończenie tutaj na rękawie, to jest dokładnie to samo. Ja Wam tylko pokażę, jaką technikę tutaj użyłam, żeby połączyć i jak zrobić. Natomiast cała reszta będzie już dokładnie taka sama, więc już nie będę pokazywała dokładnie wszystko tak samo. Jeśli chodzi tutaj o połączenie, to mam tutaj takie troszeczkę większe dziury, które później delikatnie mogę zaczepić i zszyć. To jest akurat mało ważne. Natomiast ja tutaj rękawu nie rozszerzam, ponieważ wiecie, trzyma nas wzór. Więc tak naprawdę mając taki rękaw krótki, zostawiłam w taki sposób i nic przy nim nie robiłam. Nie obrębiałam, taki zostawiłam, tak też dobrze wygląda. Natomiast gdy chcecie ten rękawek zrobić sobie dłuższy, tak jak mój, to musicie zobaczyć, w którym miejscu macie środek i jakim wzorem skończyliście. To wszystko zależy, jak rozdzielaliście i jak u Was to wygląda. Jeżeli robiliście tak jak ja, to na środku powinniście mieć 2 słupki reliefowe. Jeżeli macie na odwrót, to macie wachlarz na środku. I teraz od tego zależy, co wykonamy tutaj, ponieważ tu mam pełny wzór, mam 1, 2, 3, 4 rzędy dookoła, więc ten wzór jest skończony, więc muszę zrobić teraz na odwrót, więc wbijam się tutaj dosłownie w środek mojego wzoru, Wy się wbijacie na przykład w środek wachlarza i teraz odpowiednio przerabiamy wzór na odwrót. Czyli robię sobie pętelkę podstawową, wbijam się dosłownie tutaj w środek, zahaczam moją pętelkę, przekładam i robię oczko łańcuszka. I od razu w tym miejscu wykonam wzór. Czyli my tak naprawdę poszerzamy sobie tutaj ten rękaw o jeden wzór, o jeden nasz ściek, dlatego że tu skończyłam wachlarzem i tutaj wachlarzem, więc żeby mieć dookoła taki sam wzór, muszę dodać po środku odpowiedni wzór. Z tym, że ja oczywiście tutaj teraz zamieniam, czyli tu, gdzie był wachlarz, będzie relief, a tu, gdzie jest relief, będzie wachlarz. Czyli w tym momencie muszę wykonać sobie wachlarz. Czyli robię dokładnie tak samo. Robię narzut i właśnie, chyba to jest coś, czego nie pokazywałam, jeśli chodzi o przejście z takim szerokim wachlarzem, więc jeszcze Wam to pokażę, jak ja tutaj to robię. Bo chyba pokazywałam tylko na tym, gdzie miał 2 słupki. Tak mi się wydaje, ale no już nie cofnę filmu. Czyli tak, tu wykonuję wachlarz. To jest dodatkowy ściek, dodatkowy wzór, który po prostu musi zostać wykonany, żeby ładnie wyglądał rękaw. Dlatego ten rękaw nie może być znacznie poszerzony, bo musielibyście na tyle poszerzyć, żeby Wam się wzór zgadzał. Dlatego między innymi robię tylko w tym miejscu jeden wzór i powstały mi trochę dziury, ale ja to sobie później delikatnie zaczepię i zszyję. Czyli tak, od razu po wachlarzu oczko do góry, oczko łańcuszka i tu mam wachlarz, więc zamieniam i robię sobie relief. 2 słupki reliefowe, oczywiście te zmienione słupki.
Wy natomiast, jeżeli mieliście na odwrót i mieliście tutaj wachlarz, to robicie 2 słupki reliefowe tutaj, a w tym miejscu robicie wachlarz. I tak jak mówię, powstaje trochę większa przerwa, ale nie mogę ją inaczej wykorzystać, ponieważ musiałabym o wiele bardziej nadbudować ten wzór, żeby on się zgadzał. Wolę zostawić tak jak jest, a delikatnie po prostu zahaczyć nawet na środku tą wystającą tutaj włóczką, którą mam, zszyć sobie tą dziurę. Oczywiście ona też nie jest jakaś wielka, więc myślę, że aż tak nie będzie przeszkadzać. I teraz tak, dalej robimy dokładnie tak samo, czyli zamieniamy teraz kolejność wykonywania naszego wzoru. Tu, gdzie były reliefy, wykonuję wachlarz. Dlatego ja dzieliłam rękaw równymi sekwencjami poziomymi, po to, żeby to ładnie wyglądało. Jeżeli zostawiliście rękaw na przykład po 2 takich rzędach, no to zawsze możecie robić tak samo dalej, dotąd dopóki nie wykonacie 2 rzędy i zamienić później. To wszystko zależy od tego, jak zaplanowaliście sobie ten rękaw. Bluzeczka jest naprawdę... można zrobić ją dowolnie, w dowolny sposób. Nie trzeba się trzymać tego, co ja tutaj, tylko pamiętajcie, żeby oczywiście odpowiednio sobie zamieniać wzór tak, jak Wam tutaj idzie. Dobrze, ja sobie zrobię tutaj dookoła i pokażę Wam coś, czego nie pokazywałam przy łączeniu na tym wachlarzu. Oczywiście ostatnim moim tutaj wzorkiem do przerobienia jest wachlarz, na którym zrobię reliefy i jak dojdę tutaj, to pokażę Wam to łączenie. Ok, przerobiłam sobie cały rękaw dookoła i znowu jestem tutaj w tym miejscu moim łączeniowym, gdzie zaczynałam, czyli zaczynałam od wachlarza. Ostatnim wzorem, który był na rękawie u mnie, był wachlarz. I teraz przechodzimy do czyli wachlarz, czyli na wachlarzu robię 2 reliefy. I mam nadzieję, że uda mi się to tak pokazać, żeby tutaj było widać. Tak jak Wam wcześniej pokazywałam, były 2 sposoby łączenia. Można było połączyć w taki sposób, że oczywiście tu jest jedno oczko łańcuszka, że ja sobie nie zaznaczyłam, ale wbijam się w pierwsze oczko, pierwszy słupek, który tutaj robiłam, w taki sposób. Natomiast muszę przejść dalej, czyli w 2 kolejnych oczkach również robię oczka ścisłe, żeby przejść tutaj dosłownie na samą górę, bo dzięki temu mamy połączone i jesteśmy na samej górze. I oczywiście dalej już wykonuję ten sam wzór, czyli raz, 2. Czyli to jest jakby gdyby to pierwsze oczko, które sobie trzeba zaznaczyć, w które się wbijam. Jako pierwsze robię oczko ścisłe, potem to jest to drugie i trzecie i dopiero robię wzór w tej przestrzeni. Natomiast jeżeli łączyliście tamtym sposobem, który też Wam wcześniej pokazywałam, to tutaj jest troszeczkę sytuacja inna, ponieważ mamy więcej słupków. Muszę sobie tutaj podpróć do tego momentu. Czyli tak, po zrobieniu oczka łańcuszka wyciągam sobie tą pętelkę i tutaj wcześniej jak były 2 pętelki, to pokazywałam Wam, że wbijałam się w tą górną. A teraz mam 3 pętelki, więc wbijam się tylko w tą środkową, tutaj, czyli tą środkowy słupek, czyli tak naprawdę tu widać, że jest słupek, oczko, słupek, oczko, czyli takie środkowe oczko z tego wzoru i również w taki sam sposób tutaj przekładam tą pętelkę też tutaj od tej strony, ją sobie oczywiście zmniejszam i również tutaj muszę jeszcze przejść wyżej, czyli tu robię sobie po prostu oczko ścisłe w tym ostatnim. Jak gdyby różnica jest taka, że pomijałam tutaj to pierwsze, dlatego że ono jest tutaj słabo widoczne i przy tym wzorze nie ma potrzeby robienia jak gdyby od tej góry. I w taki sposób jest połączenie, gdy mamy 3 słupki. Oczywiście technika dowolna, możecie skorzystać z tej, której Wam najbardziej odpowiada. Dobrze, słuchajcie, popatrzcie, przerobiłam pierwszy rząd, teraz będę robiła drugi rząd i w zasadzie tutaj się nic nie zmienia. Budujemy sobie rękaw w taki sam sposób, jak budowaliśmy sobie tułów, czyli 4 rzędy poziome, zamiana wzoru, 4 rzędy kolejne poziome, po prostu zachowujemy ten sam wzór, ten co ten. Ja myślę, że już nie będę tej części pokazywała, ponieważ to jest dokładnie wszystko to samo, tak jak mówiłam o tych dziurkach, że też można je później sobie igiełką jeszcze zszyć, jeżeli dla Was
będą za szerokie. I słuchajcie, w zasadzie to by było tyle. Ja polecam wyprać sobie bluzeczkę, przeprać, ponieważ ona się jeszcze ma prawo rozszerzyć, ułożyć i wtedy będzie na pewno ładnie wyglądała. Mam nadzieję, że Wam się podoba pomysł na bluzeczki, dwie. Jestem ciekawa, którą sobie zrobicie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba i która wersja jest najfajniejsza. No to dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa!